Samolotowa licencja pilota turystycznego. It's time. Your first ever check ride. Start by removing the covers and chocks, then join me inside. Tym samym witam wszystkich bardzo serdecznie na mojej pierwszej misji w karierze w grze Microsoft Flight Simulator 2024. Postanowiłem zacząć karierę w tym oto symulatorze i troszeczkę się w nim pobawić. Żeby to jednak zrobić, muszę zdać egzamin na licencję pilota turystycznego i właśnie w tym momencie będziemy to wykonywać. Mamy najpierw do usunięcia wszystkie zabezpieczenia tutaj. Oczywiście, jako że jesteśmy na początku naszej kariery, mam powciskane, mam powłączane wszelakiego rodzaju podpowiedzi, żeby też pokazać, że ta gra nawet dla niedoświadczonych graczy jest dość przyjaźnie zrobiona. Jak to wygląda, zaraz zobaczycie wszystko. Ctrl i E. Włączamy silnik. Your goal is to complete a left-hand traffic pattern, respecting the flight path and all required speeds. Rely on what you have learned in your trainings and you'll be fine. Now show me the best traffic pattern that you've got. No dobra, mamy zrobić krąg nadlotniskowy, co oznacza, że w skrócie startujemy, robimy jedno kółko dookoła lotniska i lądujemy. Jak widać, mam powłączane wszelakiego rodzaju asystenty, mam pokazane drogę kołowania i będę miał również pokazaną drogę przelotu, co na samym początku naprawdę bardzo ułatwia grę. Ale wykonujemy nasze zadania dalej. Mamy tutaj zgłosić się. Lufthansa 123 Delta Echo Hotel 6810 is taxiing to runway 28. Echo Papa Papa Bravo traffic. Echo Papa Papa Bravo. Dobra. Luzujemy hamulec ręczny i zmierzamy do punktu oczekiwania. Muszę się do mojego joysticka przyzwyczaić. Ja gram w Microsoft Flight Simulator joystickiem. O wiele łatwiej się nim gra niż kontrolerem, chociaż przyznam, że kontrolerem też można sobie tutaj świetnie dawać radę. Ale ja postanowiłem, że jednak będę grał joystickiem. Ponieważ o wiele prościej jest wykonywać jakiekolwiek ruchy. Z tym, że mam troszeczkę joystick przekonfigurowany na moje potrzeby i szczerze mówiąc nie jestem jeszcze do tych konfiguracji przyzwyczajony, także możliwe, że na przykład będziemy mieli bardzo twarde lądowanie. Chociaż mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, że pójdzie nam gładko. Jak już kiedyś wspominałem w moich filmikach, zawsze chciałem mieć na moim kanale serię właśnie z Microsoft Flight Simulator. Wersja 2020 nie bardzo mi się przyjęła podczas nagrywania. Miałem kilka filmików, miałem jeden przelot, do tego miałem kilka filmików o lądowaniu. Ale szczerze mówiąc jakoś nie podeszło mi do nagrywania. Tutaj mamy tryb kariery, co jest naprawdę bardzo fajne, takie do odprężenia się. Bardzo łatwa kariera. Na początku mamy tylko małe samoloty do latania i musimy w miarę czasu wykonywać różnego rodzaju loty i zarabiać pieniądze, zdobywać kolejne certyfikaty.
i w ten sposób rozwijać naszą firmę, nasze umiejętności. I właśnie dzięki temu, że ten tryb kariery jest w tej grze, zasadniczo sobie tą grę zakupiłem. Bardzo mnie interesował ten tryb kariery. Trochę w niego grałem. Kilka misji już przechodziłem, ale postanowiłem zresetować karierę i praktycznie moją serię właśnie z tego symulatora od pierwszej misji zacząć. Dobra, jesteśmy już tutaj na naszym punkcie oczekiwania. Delikatnie skręcimy. Musimy się tutaj zatrzymać. Dobra. Zgłaszamy się. Papa Bravo traffic. Lufthansa 123 Delta, Echo Hotel 6810. Taking off runway 28. Left close traffic. Echo Papa Bravo traffic. Jeżeli widzicie, że pojawia się synonim naszego nazwa naszego, nie wiem, naszej firmy, naszego lotu Lufthansa 123, wpisałem sobie to jako nazwę do wywoływania nas, ale szczerze mówiąc myślałem, że będę mógł to jakoś zmienić. Niestety nie mam bladego pojęcia gdzie i dlatego wszystko, co tutaj nas będzie nas wywoływać Lufthansa. Także nie dziwcie się, że coś takiego się tutaj wyświetla. Nie dziwcie się, że właśnie w ten sposób nas tutaj będą wywoływać w radiu. Dobra! Podniosę sobie trochę kamerę do góry, żebym miał lepszą widoczność. Przepustnica na maksa do przodu i startujemy. Mamy wznieść się na 850 stóp i zrobić jeden krąg dookoła lotniska i do tego jeszcze wylądować. Z kręgiem nie będzie problemu, z lądowaniem już oczywiście może być troszeczkę inaczej. Również tutaj nie zdziwcie się, że mam włączone tutaj podpowiedzi. Chciałbym koniecznie zaprezentować tą grę, jak jest zrobiona również dla osób, które nie mają tutaj zbytnio dużego doświadczenia w tym symulatorze, dlatego kilka początkowych misji, kilka przelotów wykonamy po prostu z włączonymi tutaj asystentami. Tutaj mamy włączonego asystenta drogi, jaką mamy przelecieć. No ale musimy się też tutaj nie tylko podelektować samym egzaminem, ale również tutaj widokami. Gra jest naprawdę świetnie zrobiona. Na początku byłem bardzo sceptyczny tym, że całe dane, jakie ta gra potrzebuje, ona sobie ściąga z internetu poprzez streaming, ale powiem szczerze, że w tym momencie nie mam z tym jak najmniejszego problemu. Nawet szczerze bym powiedział, jestem z tego bardzo zadowolony ze względu na to, że gra nie zabiera mi 300 GB, tak jak robiła to wersja z 2020 roku. A to, co gra potrzebuje, ona sobie tam w tle cały czas dociąga. W tym momencie znajdujemy się nad lotniskiem w Poznaniu.
Chciałem sobie wybrać niemieckie lotnisko jako lotnisko startowe, ale zaraz by było, a patrzcie, w Niemczech lata, nie mógłby po Polsce polatać, także wybrałem jednak lotnisko początkowe w Poznaniu i z tego lotniska będziemy się tutaj przekierowywać na inne miejsca i będziemy zwiedzać całą Polskę. Lufthansa 123 Delta Echo Hotel 6810 1 mile south 1500 feet inbound to land runway 28 Echo Papa Bravo traffic. Dobra, wysuwamy klapy, mamy dolecieć tutaj do końca, wykonać skręt w prawo i zaraz przejdziemy do widoku z kabiny, ponieważ samoloty ląduje tylko i wyłącznie z tego widoku, z tej pozycji. Zmniejszymy moc na przepustnicy, żeby samolot po prostu troszeczkę zwolnił, dzięki czemu lądowanie będzie o wiele łatwiejsze. Trzeci zakręt, kolejny zakręt będzie już w stronę lotniska. Jestem za szybko. O, pojawia się, że za szybko teraz jestem. Bardzo dobrze. Ostatnio jak grałem karierę, to nie było tego. Jeszcze Echo jest? Papa Bravo traffic. Lufthansa 123 Delta Echo Hotel 6810 is on final. Runway 28 to land. Echo Papa Bravo traffic. O, jestem za szybko, ale nic nie zrobię. Nie wiem jak wyhamować tutaj. Cessna nie jest samolotem, którym najczęściej latam. Ale damy sobie radę. O! No i jesteśmy na ziemi. Zaraz zobaczymy, czy zdaliśmy naszą licencję, czy muszę jeszcze raz lecieć. Na szczęście cała ta kariera, zdawanie licencji jest naprawdę... jest dość łatwe i gra dużo wybacza, dużo błędów. Jak na przykład nie skontaktujemy się z wieżą przez radiostację, albo jesteśmy za szybko, albo jesteśmy za wysoko, ta gra naprawdę bardzo dużo wybacza, także nie martwcie się, jeżeli macie z czymś jakiś problem i jakiś błąd popełnicie. Naprawdę nie musicie się o to martwić. Nie zostaniecie za to jakoś tak niesamowicie surowo ukarani. Kilka punktów po prostu będzie odebrane, ale to tylko tyle. Także nasz pierwszy lot nad Poznaniem mamy wykonany. Zaraz się okaże, czy mamy licencję. Jeżeli zdobędę tą licencję, będę mógł wykonywać loty turystyczne, loty widokowe nad niektórymi miastami. Będziemy startować, lecieć nad jakieś miasto, zrobić kółko i wrócimy. Przez to będziemy zdobywać doświadczenie, a dopiero będziemy mogli zarabiać od następnej licencji. Hamujemy. Zgłaszamy się. Echo Papa Bravo traffic. Lufthansa 123 Delta Echo Hotel 6810 is taxiing to parking. Echo Papa Bravo traffic. No, tą Lufthansę chciałbym zmienić. Myślałem, że to jest jakaś opcja, którą można zmieniać co jakiś czas, ale szczerze mówiąc
przy pierwszym starcie gry wpisałem to tam w okienko i w tym momencie nie wiem, gdzie to jest, nie umiem tego znaleźć, także no cóż, jesteśmy Lufthansa 123. Tak na przyszłość tym oznaczeniem będziemy wywoływani w każdym locie. Obojętnie czy to będzie przelot zwykły, najzwyklejszy, w swobodnym trybie, czy będzie to kariera. My musimy tutaj dojechać na stanowisko postojowe w tym momencie. I zatrzymujemy się. Naciskamy Ctrl i spację, żeby zaciągnąć hamulec ręczny i wyłączamy silnik, kończąc nasz lot. Congratulations. You're on your way to become one hell of a pilot. O kurczę. Pilotowanie samolotu na 100, trzymanie się drogi kołowania na 100. 92%. To jest niezłe. Mamy zaliczone. Jak widzicie, wystarczy, że, zaliczymy na C. A ja mi się udało teraz trochę lepiej. Moim pierwszym lotem właśnie na tą licencję nie był zbyt udany, także gratulacje! Certyfikacja samolotowa, licencja pilota turystycznego zdobyta. Umożliwia pilotowanie samolotów jednosilnikowych w dobrych warunkach pogodowych oraz wykonywanie startów i lądowań z ziemi. Piloci prywatni nie mogą latać samolotami w celach komercyjnych. Możemy jedynie tutaj sobie polatać nad innymi miastami. Mamy te 3 samoloty do dyspozycji. Congratulations on passing your PPL exam. Hopefully that's the first of many steps on your career path. Jeżeli dziwicie się, że mam głosy osób tutaj opowiadających i radio po angielsku, uwierzcie mi, polska wersja jest beznadziejna. Bardzo źle to allows słychać. you to fly recreationally and begin to build up your flight hours. First flight missions are a great way to increase your experience. Także po Let's go back polsku to ta gra, headquarters and review the specializations. Board to learn more. bynajmniej te rozmowy brzmią naprawdę beznadziejnie, bo mają taki głupi, As you sztuczny, can see, the career journey mają of taki pilot głupi, can sztuczny take many angielski, different paths. amerykański As I akcent. said earlier, your PPL is the first step, allowing you to fly recreationally and perform first flight missions, taking people on tours around the local area. Tutaj mamy nasze specjalizacje. W miarę postępów po prostu będziemy mieli tutaj większe rzeczy odblokowywane i będziemy mogli też więcej robić. Jak na razie mamy za sobą pierwszy lot i tym będziemy się tutaj i będziemy w tym momencie zdobywać nasze sterowanie. On this map, you can see all the missions currently available to you. Nie chciałem powiedzieć sterowanie, tylko nasze doświadczenie. Już mi się troszeczkę pomieszało, There's ale one mission currently available. Select it now. jedna misja. No dobra, to sobie weźmiemy tą misję. Mamy odlot, przelot nad Kiszkowo i powrót do naszego lotniska. No dobra, przyjmujemy misję. Misja trwa około 15 minut i tą misję jeszcze dzisiaj wykonamy. Od kolejnych odcinków już ominę tutaj te wszystkie sprawy techniczne, jak to wygląda i tak dalej, tylko będziemy od razu przechodzić do misji. Chciałbym tylko ująć, że taki pyzaty w rzeczywistości nie jestem.
Żeby potem nie było. Usuwamy wszelakiego rodzaju zabezpieczenia z samolotu. Wsiadamy na pokład. Kontaktujemy się. Farewell. Initiate boarding. Well noted. Bierzemy naszego pasażera na pokład. Powiedzieć mu, że jestem zaraz po licencji, jest to mój pierwszy lot w karierze? Co mu będę gadał? Włączamy silnik. Time to make someone's day, right, pilot? Today, you're flying with one of our friends, Pyotr, over our very own region. He's got his dad with him. Seatbelt fastened, then you're all set. Let's go, Captain. Z tymi tutaj rozmowami to też będą cyrki, ponieważ oni będą nam tutaj gadać co jakiś czas. Lufthansa 123 Romeo X-ray Tango 7210 is taxiing to runway 28. Echo Papa Papa Bravo traffic. Dobra. Oni będą tutaj nam, Nice to meet you, Captain. o właśnie, I'm Piotr. zagadywać nas. Never had The chance to fly over Gmina Kiskowo before, and I'm thrilled. So I'm counting on you to show me lots of cool stuff around my place. Hey, I'm Mateusz, Piotr's father. Pleasure to meet you. Mateusz i Piotr, czyli z bardzo ciekawym przelotem nad Kiszkowo. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców. Także trochę pobawimy się tutaj w module kariery. Jest naprawdę bardzo ciekawie zrobiona. Myślałem, że będzie zrobiona gorzej, ale uwierzcie mi, naprawdę można się tutaj fajnie pobawić. Jedziemy tak samo jak podczas naszego egzaminu do punktu oczekiwania. Tam mamy się zatrzymać, zgłosić się kontroli, że będziemy pas zajmować. Oczywiście w tym momencie w zasadzie mógłbym to pominąć, wciskając Alt plus N. I omijamy całe to kołowanie tutaj, w razie jakbyście nie mieli czasu na cały przejazd, na całe tutaj poruszanie się po drodze kołowania, no to można tutaj kilka rzeczy przeskoczyć. W prawym górnym rogu, jeżeli się właśnie pojawia ten niebieski pasek i jest napisane Alt plus N, no to można co nieco przeskoczyć. Mnie tu trochę ściąga, nie wiem dlaczego, może wiatr jest boczny. Od razu mówię, od razu zaznaczam, że jeżeli ktoś się spodziewa tutaj pokazu nie wiadomo jakich umiejętności lotniczych, nie wiadomo jakich tutaj umiejętności, znajomości samolotów, no to ja należę do tej grupy graczy, którzy dopiero się uczą tego symulatora. Awionika mnie od zawsze fascynowała, ale wersja gry 2024 jest moim zdaniem troszeczkę bardziej skomplikowana niż wersja 2020 ze względu na to, że tutaj już należy przygotowywać samoloty kompletnie w całości, włącznie z komputerem pokładowym, którego jeszcze niezbyt ogarniam. Robię tą serię w zasadzie bardziej dla zabawy niż dla pokazu umiejętności. Jeżeli naprawdę już będę niesamowicie dobry w tym symulatorze i będę się tutaj naprawdę niesamowicie dobrze znał na maszynach, no to wtedy mogę robić jakieś tutoriale albo jakieś ekstremalne przeloty, ale w tym momencie na początek bardziej zależy mi na dobrej zabawie niż na niesamowicie jakich skomplikowanych manewrach. Stąd też moja decyzja, żeby troszeczkę nagrać tutaj kariery, nawet jeżeli ona na początku będzie dość, dla niektórych bynajmniej dość nudna, ale ja jako początkujący gracz naprawdę dobrze się bawię tutaj. I na pewno też będzie ciekawie ze względu na to, że przez brak mojego doświadczenia będę popełniał kupę błędów, na przykład przy lądowaniu.
Postaram się nie rozbić tylu samolotów. Dobra, tu się mamy zatrzymać. Zgłaszamy się. Echo Papa Papa, Bravo traffic. Lufthansa 123, Romeo X-ray Tango 7210. Taking off runway 28. Departure to the north. Echo Papa Papa, Bravo traffic. It's a bit scary, but still exciting. Mostly exciting. Nasi pasażerowie będą brzmieli jak naprawdę mocno zarażeni sztuczną inteligencją. I będą nas tutaj od czasu do czasu zagadywać jakimiś takimi tanimi tekstami. Także nie dziwcie się, że coś się tutaj takiego dziwnego pojawia. No ta gra jest już tak zrobiona. Może mi się to uda w przyszłości wyłączyć, ale jeżeli nie, no to musimy z tym jakoś żyć. Dobra, znajdujemy się na drodze startowej. Przechodzimy do kabiny. Przepustnica na maksa. I startujemy. Musimy mieć boczny wiatr, bo mnie naprawdę cały czas ściąga w prawo. This sensation is fantastic. Okej, mamy osiągnąć 850 stóp. I lecimy nad Kiszkowo. A, chciałem skręcić tu w prawo, ale... O właśnie, droga jest tutaj w lewo. Jeżeli nie pojawiają się te bramki tutaj takie niebieskie, to w lewym górnym rogu na mapie mamy taką różową kreskę. Jest to nasz kurs. Prędzej czy później w przyszłości będziemy z tego częściej korzystać. The Earth is unfolding before our eyes. I love it. Ponieważ prędzej czy później wyłączę asystenta lotu, który nam właśnie te bramki tutaj wyświetla. I będziemy już lecieć bardziej nawigacyjnie. I lot nawigacyjnie. Are we going down? I lot nawigacyjnie właśnie polega na tym, że będziemy lecieć wzdłuż tej różowej kreski. Możemy się tu trochę porozglądać, jako że gram tutaj joystickiem i mogę się tutaj rozglądać prawo, lewo, góra, dół. Będziemy mogli podziwiać krajobraz. Bardzo mi się podoba ta gra, jak jest zrobiona. Jest naprawdę detalicznie zrobiona. Chciałbym dodać, że nie mam tutaj zamontowanych jakichś modyfikacji, jeżeli chodzi o mapy. Ta gra, tak jak ona tutaj wygląda, ona tak wygląda fabrycznie. Ta gra jest tak zrobiona, jak właśnie to widzicie. You must feel like the king of the world when you fly over our beautiful region at sunset. Definitely need to try that someday. Te tanie teksty tutaj, no to naprawdę będą nam prędzej czy później doskwierać. Postaram się to w przyszłości wyłączyć, żeby nie gadali aż tyle, o ile można. Muszę to zobaczyć gdzieś w ustawieniach. Hey, just down below. I think that's a place where I used to play as a kid. Of course I remember.
Co najfajniejsze, ta gra polega na tym, że w tym momencie startujemy z Poznania. Jest to nasze lotnisko startowe, nasze lotnisko takie podstawowe, od którego zaczynamy. I w miarę im dalej będziemy latać, tym więcej mapy będziemy odkrywać i tym więcej miast będziemy mogli zwiedzać. Doszedłem już nawet tak daleko, że mogłem dolecieć do mojego miasta, w którym się urodziłem i wychowałem. Mogłem sobie wystartować swój samolot z Jeleniej Góry i mogłem już właśnie tam latać dookoła i tam wykonywać misje. Także naprawdę fajnie jest zrobione. Podoba mi się i postaram się regularnie nagrywać postępy naszej kariery, żebyśmy mogli po prostu się razem dobrze bawić. Możemy nawet zrobić, że możecie mi w komentarzach napisać, jakie miasto, z jakiego miasta startować i w jakich okolicach latać. Postaram się to tutaj zrealizować. No mówię, będą gadać nam tutaj cały czas, zagadywać nas tymi tanimi tekstami. The city of Kiskowo over there. It's amazing. I recognize everything down there. Muszę zwolnić, bo jestem na 100% za szybko. Mamy lekkie turbulencje, jak widać samolot naprawdę rzucany jest w prawo i w lewo. No i dobra, jesteśmy nad Kiszkowem i w tym momencie wykonujemy krąg dookoła miasta. Muszę się tutaj skoncentrować ze względu na to, że ten krąg tutaj dookoła miasta jest oceniany później. Ale rzut nad Kiszkowo sobie tutaj zrobimy, rzut okiem. No, także będziemy tutaj rozwijać naszą karierę. Będziemy tutaj latać samolotami. Na początek Cessna, na początek jakieś małe takie samolociki i w razie postępów będziemy po prostu mieć coraz większe, coraz szybsze maszyny. Aż do samolotów pasażerskich, aż do samolotów, które są odpowiedzialne za gaszenie lasów, co mnie też naprawdę bardzo interesuje. W helikoptery raczej nie pójdę, ze względu na to, że helikoptery to nie jest mój świat. Avionika bardziej mnie interesuje jako samoloty niż jako helikoptery. Kiszkowo. Hey, I can see my house. Are you sure? Yes, I can see it too. This flight is full of surprises. Jeżeli myślicie, że te teksty są teraz takie dziwne, to musielibyście je usłyszeć po polsku. Po polsku są jeszcze dziwniejsze, także powiedzmy, że po angielsku są bardziej znośne. Dobra. Lot nad Kiszkowem mamy wykonany. W tym momencie musimy zmierzać w kierunku lotniska, zgłosić się przede wszystkim do kontroli lotów. Echo Papa Papa Bravo traffic. Lufthansa 123 Romeo X-ray Tango 7210 for miles northeast, 1,400 feet, inbound to land, runway 28.
Echo Papa Papa Bravo traffic. Echo, papa, papa, brawo. Hey Moose, you've been kinda quiet. You okay? O, Just taking it all jestem in. przed przeciągnięciem. Totally. Great minds think alike. Nie obserwowałem tutaj tej prędkości. ...50 węzłów to jest dużo za mało na, na Cessnę. Ten dźwięk taki charakterystyczny mówi właśnie o zabezpieczeniu przed przeciągnięciem. Samolot mówi nam, że jesteśmy za wolni i mamy przyspieszyć. Kurczę, ale wieje. Turbulencje mam włączone na realistyczne, także... Back to the airport already, guys? So, Piotr, you want to fly again? So exhilarating. You made our day, Captain. Także możemy mieć tu naprawdę duże turbulencje i naprawdę duże problemy z lądowaniem. Jak widać, nasza droga do lotu, do lotniska jest dość skomplikowana. Z tego też powodu mam na samym początku włączone te podpowiedzi, tą drogę przelotu. Ponieważ musimy tutaj lecieć teraz prosto, zrobić małą pętlę w prawo, żebyśmy lecieli równolegle do lotniska i będziemy wykonywać 2 zakręty w lewo, tak jak to robiliśmy przy naszym egzaminie. I teraz musimy uważać, bo cała ta droga jest oceniana przy rozdawaniu punktów na sam koniec. Jako że na początku naprawdę nie mamy innych misji, tylko mamy właśnie takie loty turystyczne typu ten, no to kilka takich początkowych odcinków tej serii będzie właśnie z udziałem takich lotów. Zrobię po 2 na 100%, może po 3, w zależności od tego, jakie to loty będą. Chyba że na początek będę wykonywał takie naprawdę króciutkie filmiki, takie typowe 15 minut, krótki lot. A zobaczymy jeszcze. Jeszcze co do planów takiego wydawania jeszcze się nie zastanawiałem. Ale najważniejsze, że serię zacząłem, bo to z tym zaczynaniem serii, z tym zaczynaniem nowych filmików to zawsze jest problem, zawsze coś tam po drodze nie wypadnie, to znowu się nie chce, to znowu czasu brakuje. Także najważniejsze, że zacząłem. Still pretty bumpy. Co najciekawsze, za każdym razem, kiedy zrobimy coś błędnego, na przykład za szybko będziemy schodzić, albo lądowanie będzie za twarde, albo zrobimy coś naprawdę nie takiego, to nasi pasażerowie dadzą o sobie znać i powiedzą, że coś im się tam nie podoba. Dobra. Lecimy tu już nad lotniskiem, wysuwamy flapsy na pierwszy stopień. Cessna jest małym samolotem, więc nie potrzebuje aż tak, moim zdaniem, nie potrzebuje mieć klap wysuniętych na maksa. Chociaż musiałbym się dowiedzieć, czy przy lądowaniu jest najlepiej wysuwać klapy na maksa, czy wystarczy tylko na pierwszy, tudzież drugi stopień. Jeżeli wiecie, możecie mi napisać w komentarzach. Jak już wspomniałem, jestem, powiedzmy, początkującym pilotem, jeżeli chodzi o Microsoft Flight Simulator. Maszynistą jestem lepszy, ale z pilotażem no to dopiero się uczę, dopiero sobie tutaj próbuję moich sił. Cessna jest naprawdę dobrym samolotem, żeby po te
potrenować. Chociaż wielkie pasażerskie maszyny odrzutowe bardziej mi leżą niż mała Cessna. No ale nie idzie inaczej. Na początek naszej kariery mamy tylko i wyłącznie taki samolot. Pamiętajmy o prędkości. Przejdę już na widok tutaj z pulpitu, z kabiny, ponieważ w ten sposób tylko ląduję. Nie ląduję na kamerze zewnętrznej. O, jaki zakręt ostry. Chwila koncentracji, ponieważ lądowanie też jest oceniane. Strasznie rzuca, wieje mocno. Just like a roller Nie skontaktowałem się z tym. Nie skontaktowałem się. To jest mój najczęstszy błąd w karierze. Za każdym razem przed lądowaniem powinienem się skontaktować z wieżą. O, niestety zapomniałem. Skoncentrowałem się naprawdę na lądowaniu. Widziałem tylko u góry, jak się pojawił czerwony kolor, co za tym idzie od razu. Od razu wiedziałem, że już coś zapomniałem. Ale jak już wspomniałem, jeżeli wykonamy tutaj jakieś błędy, to te błędy nie są aż tak mocno karalne. Jakiś tam odciągnięcie punktów za to jest, ale nie jest aż tak tragicznie. Także nie bójcie się popełniać błędów. Jeżeli właśnie popełniamy błędy, jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć. Zawsze tak było, jest i będzie. Za popełniane błędy nie powinny być karane, bo każdy błąd to jest po prostu nauka na przyszłość. Mamy dojechać do punktu oczekiwania. Tu jeszcze nie jest tak źle, bo droga lądowania i droga startu jest asfaltowa. Będziemy mieli na pewno misję, gdzie będziemy z trawnika startować. To dopiero jest. To dopiero jest wyczyn. Chociaż start nie jest aż taki zły, lądowanie jest już gorsze. Dobra, zatrzymujemy się, kontaktujemy się z wieżą. A, nie mogę. To też się często pojawia, że mamy do zrobienia jakiś Mamy do zrobienia jakiś krok i niestety nie działa. To muszą jeszcze naprawić, bo w karierze faktycznie bardzo często, o właśnie, radio się blokuje. I w tym momencie dostałem trochę kary za to, że po prostu gra nie działała. Także z tym też musimy się liczyć, że coś tutaj czasami nie działa, nie gra. Wejdziemy do kabiny, żeby gościa tutaj nie rozjechać. No easy to win over the O, jeszcze locals, trochę. but seeing them smile says it all. Well done, pilot. Albo dobra, zostawimy tak. Samolot stoi, zaciągamy hamulec, wyłączamy silnik i tym samym wykonaliśmy naszą misję. Naszą pierwszą misję, pierwszy lot. Zaraz zobaczymy, jak nam poszło. Jestem ciekawy, jak nam poszło. Płynność lądowania 50%. Nie jest źle. Płynność lotu 85, tam 2 razy mi trochę samolot za mocno szedł w dół.
Jakość lotu ogólnie 92%. Komunikacja radiowa, oczywiście za to była kara. 2 razy komunikacji radiowej nie wykonałem, raz zapomniałem, drugi raz nie zadziałało mi, ale nic nie szkodzi. Tym samym dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego pierwszego odcinka w tej grze. Dziękuję serdecznie, że poświęciliście swój ważny, prywatny czas. Jeżeli chcecie więcej obejrzeć z tej gry, jeżeli chcecie więcej zobaczyć odcinków z gry Microsoft Flight Simulator 2024, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałych nowych odcinków oraz zalajkuj filmik dla większego zasięgu. Ja wam życzę miłego dnia, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnej misji. Cześć!